Cześć, witajcie na kanale Sportowe Testy. Dzisiaj zaprezentujemy Wam Suunto Race. Model, który pojawił się dość niespodziewanie, bo krótko po premierze Verticala. Zaskoczył tym samym wielu użytkowników zegarków sportowych. Głównie swoją ceną, która w stosunku do zawartości jest bardzo konkurencyjna i może sporo namieszać w kotle sportowych gadżetów. Jak widzicie, mamy już swój egzemplarz i na gorąco pokażemy Wam, jak wygląda i czym się charakteryzuje. Od razu też przystępujemy do testów sportowych, więc jeśli nie chcecie przegapić szczegółowej recenzji, zasubskrybujcie nasz kanał. No dobra, otwieramy pudełko. Chyba nie tą stroną. No i jest. Zawartość. Zegarek. Co poza zegarkiem? Ładne, estetyczne opakowanie. Ciekawie zapakowane. Zobaczymy. Jest i pasek. Dokumentacja. Co jeszcze mamy? Kabelek do ładowania. Taki sam jak 9 Peak Pro i w Verticalu. I ostatnie pudełko, zawartość puste. Pudełko wielkie, zawartości niewiele, ale nie to jest istotne. Spójrzcie na tabelę z parametrami zegarka. Porównaliśmy Suunto Race do Suunto Vertical i Garmin Fenix 7X Pro. Jeżeli chodzi o Verticala, to Race praktycznie parametrowo nie różni się od niego. Jedyna duża zauważalna różnica to ekran. W Race mamy AMOLED o dużo wyższej rozdzielczości, a w Verticalu mamy Memory in Pixel, czyli tradycyjny ekran taki jak mamy w Fenixie. W porównaniu do Fenixa z kolei to zegarek jest nieco cieńszy, trochę lżejszy, na ręce faktycznie to czuć i ekran trochę większy w porównaniu do Verticala również. No i największa różnica oprócz AMOLEDowego ekranu to cena. Ponad dwukrotnie tańszy od Fenixa 7X Pro. Zegarek nie jest już produkowany w Finlandii. Made in China, no pewnie optymalizacja kosztowa, dzięki temu ten zegarek może kosztować tyle, ile kosztuje. Spróbujemy go uruchomić. O, zawibrował. Jest i logo. I pierwsze użycie koronki. Duża nowość, jeżeli chodzi o Suunto. Testowaliśmy takie rozwiązanie w Korosie, uważamy, że jest świetne i bardzo usprawnia obsługę zegarka. Tym bardziej cieszymy się, że pojawiło się w Suunto. Spróbujemy sparować go z aplikacją Suunto. Jest i pierwsza aktualizacja. Miganie ekranu zegarka nie jest widoczne w rzeczywistości, to tutaj obiektyw kamery i odświeżanie powoduje, że zegarek mruga. 60 minut aktualizacji. Ciekawe, czy faktycznie tyle to potrwa. Ściąganie aktualizacji nie trwa, może 60 minut, ale dobre 30. Jak widzicie, czekamy dalej. Zobaczcie, jak Suunto wygląda w zestawieniu z Fenixem 7X bez Pro. Tutaj odbija się w szafirowym szkle lampa. Tak samo tu. W testach sportowych pokażemy Wam, jak wyglądają te ekrany w świetle dziennym. Dzisiaj już nie ma takiej możliwości. No i same gabaryty. Faktycznie widać, że Fenix te 1,5 mm
grubszy. Tak wyglądają oba zegarki z tyłu. No Sunto sprawia wrażenie ciężkiego zegarka, solidnego, kawał zegarka. To nie jest plastikowa zabawka, zdecydowanie. No popatrzcie na ten ekran. Bardzo ładnie wygląda. Wydaje się, że wszystko działa dosyć płynnie. Nie widzę tutaj jakichś nadmiernych lagów, tak jak były w Verticalu czy w 9 Peak Pro. Kolory bardzo ładne. Sam ekran dotykowy też działa bardzo ładnie. No powiem Wam, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Jeżeli chcecie śledzić dalsze losy Sunto Race, zasubskrybujcie nasz kanał. Zobaczymy, jak się sprawuje w boju. Zrobimy testy. Proszę, oto Sunto Race w całej okazałości. Brawo Sunto.